Amerykańskie gazety mają taką tradycję, że co 4 lata przed wyborami prezydenckimi ujawniają, kogo wspierają. W tym roku większość z nich wsparła Kamalę Harris. My nikogo nie wspieramy, ale w tym odcinku, najważniejszym z całej serii, pomagamy Ci zrozumieć, o co chodzi w amerykańskich wyborach i co siedzi w głowach Amerykanów. Bo zapewne pamiętasz 6 stycznia 2021 roku, kiedy to tysiące zwolenników Donalda Trumpa szturmowały Kapitol. A wszystko dlatego, że Trump nie umiał pogodzić się z myślą, że przegrał wybory. Po tym, co stało się na Kapitolu, wydawało się, że Donald Trump na zawsze zniknie z amerykańskiej polityki. Ale stało się inaczej. Trump nie tylko nie zniknął, ale 4 lata później ma ogromne szanse ponownie zostać prezydentem. W tym odcinku dowiesz się dlaczego. Kto wybiera prezydenta? Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Biznesmen, polityk, miliarder, ale przede wszystkim osoba kontrowersyjna i charakterystyczna. Donald John Trump, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, a niewykluczone, że także 47. prezydent. Mimo że niemal połowa Amerykanów go nienawidzi, ma szansę wygrać wybory. Dlaczego? Posłuchaj do końca, a dowiesz się, dlaczego Ameryka wciąż kocha Trumpa. Jest wtorek, 5 listopada 2024 roku, dzień wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wojciech Cegielski, zapraszam. To jest odcinek, który dedykowany jest wszystkim tym, którzy chcą zrozumieć Amerykę. To bardzo ważne, bo przy mówieniu o Donaldzie Trumpie mamy pewien problem, bo mówimy przez swoje karki, przez swoje poglądy polityczne. Jedni go kochają, drudzy nienawidzą. To, o czym chciałem wam wraz z moim gościem opowiedzieć, to jest to, kim jest Donald Trump i dlaczego właśnie Ameryka go kocha, niezależnie od tego, co o nim myślisz ty, który i która masz poglądy bardziej na prawo albo bardziej na lewo. Mariusz Wolf, dziennikarz i politolog, wykładowca Berkeley College w Nowym Jorku, jest teraz właśnie gościem podcastu Świat. Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Doktor Mariusz Wolf to zresztą jest stały gość podcastu Świat, więc można Mariusza usłyszeć w kilku innych odcinkach, również poświęconych Donaldowi Trumpowi, choćby dlatego, że jest on jednym z najlepszych ludzi, który Donalda Trumpa rozgryzł i teraz nam to na pewno udowodni. Nagrywamy się w dniu wyborów w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie wiemy wciąż, jaki jest wynik. Trump ma szansę je wygrać, tak czy owak. Jak to się stało, że człowiek, który chciał zniszczyć demokrację, mówi tutaj o szturmie na Kapitol, od którego ten odcinek się zaczął, popełnić zamach na demokrację, czyli świętość w Ameryce, teraz znów jest na topie? To chyba trochę zależy, kto tak uważa, bo zdaje się, że nie wszyscy mają takie zdanie. Przede wszystkim, po pierwsze, Trumpowi nie udowodniono tak naprawdę żadnej próby przewrotu politycznego, a po drugie ludzie, którzy zaatakowali ten Kapitol, też tak twierdzą, że to nie do końca jednak inspirował ich Donald Trump. 75 milionów ludzi głosowało na Donalda Trumpa w poprzednich wyborach. Można sobie powiedzieć, że zgodnie z tym, co słyszymy czasami w mediach, że ludzie, którzy głosują na Trumpa, to śmieci, tak jak usłyszeliśmy wczoraj czy przedwczoraj. Można usłyszeć, że to naziści, można usłyszeć, że to rasiści, że to osoby transfobiczne, że to osoby o niskim wielorazie inteligencji, dosyć biedne i słabo wykształcone. Pewnie po części tak jest, ale na pewno ta odpowiedź nam nie powinna nam wystarczyć, bo tak naprawdę Donald Trump reprezentuje mnóstwo cech, które wśród wyborców amerykańskich sprawiają to, że właśnie chcą na niego głosować. I to nie dlatego, że on szturmował Kapitol, czy jest faktycznie winny tych wszystkich rzeczy, o które się go oskarża. Ale właśnie pomimo tego, bo wcale mnóstwo tych osób, właściwie pewnie wszyscy, nie wierzą
że Donald Trump rzeczywiście jest tak złym człowiekiem, jak przedstawiają go media głównego nurtu. To kto w takim razie głosuje na Donalda Trumpa, skoro jak mówisz, to nie są tylko ludzie biedni, to nie są tylko ludzie słabo wykształceni? Przede wszystkim Donald Trump uchodzi za polityka, który jest w stanie poradzić sobie z gospodarką, która bardzo szybko upada. Republikanie wykorzystują stary klip wyborczy Ronalda Reagana sprzed 40 lat, gdzie Ronald Reagan zadaje bardzo proste pytanie. Czy żyje się tobie lepiej niż 4 lata temu? Czy bezrobocie jest niższe niż 4 lata temu? Czy raty kredytów są niższe niż 4 lata temu? Jeśli odpowiadasz na te pytania nie, to znaczy, że czas na zmianę rządu. I rzeczywiście przez 4 lata rządów Joe Bidena i Kamali Harris generalnie sytuacja gospodarcza w wielu domach, szczególnie właśnie takiej klasy średniej, niższej klasy średniej, wyraźnie się pogorszyła. I Donald Trump pewnie ma w oczach tych ludzi różne zalety, ale jedną z nich jest to, że na czym, ale na gospodarce się zna. To jest człowiek, który dorobił się potężnych pieniędzy, a zatem wie, jak poruszać się w systemie finansowym, zna go, w związku z tym jest w stanie go uleczyć. A poza tym ludzie pamiętają, że te reformy, które Trump wprowadzał podczas swojej poprzedniej kadencji, przyniosły efekt. Pewnie nie do końca taki, jakiego się spodziewali. Tam oczywiście wydarzył się jeszcze COVID po drodze, ale generalnie on zapisał się bardzo dobrze w pamięci Amerykanów, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze. Ale sprawy gospodarcze to jest tak naprawdę tylko czubek góry lodowej, można powiedzieć, tak? Bo jest wśród tych punktów, w których Donald Trump domaga się, czy zmiany polityki się domaga, jest całe mnóstwo rzeczy związanych także ze społeczeństwem amerykańskim, z kulturą amerykańską, które rezonują wśród jego wyborców. Czyli światopogląd, tak? Sprawy światopoglądowe także oprócz gospodarki. Także światopoglądowe, ale też polityczne, tak? Bo na przykład jego stosunek do imigrantów, do tej budowy muru, prawda? Słynnego, który jeszcze w ubiegłym roku, w czasie jego poprzedniej kadencji był budowany, nie został zbudowany. Amerykanie, wyborcy Trumpa, republikanie generalnie nie są przeciwnikami imigrantów. Sami są imigrantami lub potomkami imigrantów. Natomiast na co wskazują ci ludzie, to, że oni są przeciwnikami nielegalnej imigracji. Są przeciwnikami wpuszczania do kraju każdego, kto chce do niego wejść. Są przeciwnikami tego, że de facto południowa granica Stanów Zjednoczonych nie istnieje. W związku z tym, że w tej chwili Joe Biden, czyli od kilku miesięcy, te prawa zostały zaostrzone, ale być może kwestia nadchodzących wyborów miała znaczenie w podjęciu tej decyzji, ale początek kadencji Joe Bidena polegał na tym, że wchodzili wszyscy i wchodzili generalnie wszyscy, którzy chcieli tak naprawdę, bez żadnego sprawdzenia. Dodatkowo, tak? Tak, mów. Chciałem cię zapytać jeszcze o ten światopogląd, ale mów o imigracji, bo to też jest, myślę, bardzo ważny Tak, to kwestie imigracyjne są dosyć proste i dosyć oczywiste, tak? Bo przeciwnicy Trumpa i przeciwnicy, wyborców Trumpa sugerują, że są to ludzie, którzy nienawidzą imigrantów, tak? Którzy posługują się takimi kalkami bardzo prostymi, że przyjdą tutaj ludzie, którzy zabiorą nam naszą pracę. To jest nieprawda. Większość ludzi naprawdę tak nie myśli, a jedyne czego się domagają, to uszczelnienia granicy i kontrolowania tych, którzy chcą przyjść do tego kraju. Zresztą jest cała masa ludzi, którzy chcą być imigrantami w Stanach Zjednoczonych, a którzy legalnie czekają na swoją kolej, składają dokumenty i chcą być imigrantami, przechodzą wszystkie procedury. I wpuszczanie ludzi bez większego sprawdzenia przez południową granicę jest pewnego rodzaju nieuczciwością. I na to też zwracają wyborcy Trumpa uwagę, że to jest zwyczajna nieuczciwość w stosunku do tych, którzy czekają w swojej kolejce. To oczekiwanie jest kilkuletnie, przypominam. To nie jest tak, że się ktoś złoży papiery, że chce
w Stanach Zjednoczonych i po prostu następnego dnia już jest obywatelem. To trwa znacznie dłużej zapewne. A te kwestie światopoglądowe, o których już wspomniałem, czyli na przykład to jest kultura, to jest kwestia właśnie cancel culture, to jest ta poprawność polityczna, bo pytam o to dlatego, że też wyborcy Trumpa bardzo często mają to na ustach. Tak, to oczywiście jest wszystko prawda, to się wszystko zgadza. Myślę sobie, że ludzie są zmęczeni, wyborcy Trumpa mam na myśli, są zmęczeni takim, to co oni nazywaliby dyktatem politycznej poprawności. Tak? To są sprawy związane od aborcji do praw osób transseksualnych. I tutaj właściwie każdej z tych spraw można by rozmawiać bardzo, bardzo długo. Generalnie Trump, więc właśnie uważany jest za reprezentanta wartości konserwatywnych. I teraz takie bardzo ważne zastrzeżenie moim zdaniem, bo ludzie, którzy głosują na Trumpa, mają świadomość, że Donald Trump to nie jest jakiś wzór cnót wszelakich. Że to jest człowiek, który na pewno ma za uszami różnego rodzaju niemoralne historie, oprócz rozwodów i innych rzeczy, które pewnie gdzieś tam zostały... I romansów właśnie, które zostały po drodze wytknięte. Natomiast oni patrzą na Donalda Trumpa jako osobę, która jest pewnego rodzaju symbolem, reprezentantem tych wartości, które dla wielu Amerykanów są bardzo ważne. Kwestie rodzinne, kwestie religijne, nawet jeśli nie jest to przywiązane do jakichś systematycznych religii, ale do takiej religii kulturowej, powiedzmy, czy chrześcijaństwa kulturowego, które jednak w Stanach Zjednoczonych jest dosyć mocne, szczególnie poza dużymi ośrodkami miejskimi. Także mimo tego jest to takie porównanie, które ja też lubię przytaczać. Patrzą na Trumpa jak na hydraulika, który ma przyjść i naprawić cieknącą rurę. To nie jest ważne. Nikogo nie interesuje, czy ten hydraulik ma 3 kochanki na boku, tylko jak tą rurę zrobi. Tak? To o to chodzi. Może nie używa właściwego słownictwa. On ma po prostu naprawić cieknącą rurę. Mhm. Za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, czy Trump jest hochsztaplerem, czy jest szamanem, czy jest manipulatorem, bo jednak mimo wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje, to, co on mówi, to jedno, ale w tym, co mówi, jest też dużo pustych obietnic, prawda, których nie jest w stanie spełnić. Że Ameryka znowu stanie się wielka, bo to nie tylko od niego zależy. Tak, bo to zawsze należy zadać pytanie, a kiedy była wielka, tak? To zawsze jest jakieś odwoływanie się do historii, jest zawsze anachronizmem, to pewnie jest to oczywiście błąd logiczny, ale kwestie związane z tym, o czym już mówiłem, czyli z konserwatyzmem społeczeństwa amerykańskiego. Tkwi w tym wszystkim pewnego rodzaju też nostalgia nie tyle za Ameryką, która kiedyś była wielka, tylko tak jak w każdym z nas. Jest to nostalgia za nami samymi. Kiedy byliśmy młodzi, kiedy nam się wydawało, że świat był lepszy, że wszystko było bardziej poukładane, że wszystko miało ręce i nogi, że było po prostu zwyczajnie lepiej, ale pewnie nie było lepiej. Tylko nam się wydawało, że jest lepiej. Byliśmy młodsi, tak? Podobnie jest, ja myślę sobie, to pewnie z wiekiem wiele osób właśnie zauważa, w Polsce kiedyś było lepiej. Nie było lepiej, po prostu mieliśmy 18 czy 23 lata i tak naprawdę na tym pewnego rodzaju paradoks polega. Przypominam, że to kolejny odcinek naszej specjalnej serii poświęconej wyborom w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie odcinki są sukcesywnie publikowane na specjalnej playliście na naszym kanale na YouTube. Subskrybuj nas, napisz nam w komentarzu, co myślisz, zarówno o wyborach, jak i o naszej serii. Oczywiście wszystkie komentarze, także te krytyczne, są mile widziane. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Mariusz, ten Trump w objęciach Jezusa, który się pojawia w memach, ten QAnon, te wszystkie mity o tym, że ratuje świat. Dziennikarze amerykańscy mówią, że on kłamie, że kłamie na każdy temat, oszustwa podatkowe.
Czy on w ogóle jest wiarygodny dla tych ludzi, dla wyborców? Pytanie, czy polityk powinien mówić prawdę. On jest wiarygodny. Skoro na niego głosują, to znaczy, że jest wiarygodny. On mówi takie rzeczy, które wśród jego wyborców rezonują. To tak jak każdy polityk na całym świecie, dokładnie tak samo. My nie jesteśmy w stanie wejść do jego serca i do duszy i sprawdzić, czy tak naprawdę on wierzy w to, co mówi. Ja miałem okazję napisać cały długi doktorat na temat przemówień Ronalda Reagana i pięknych słów, które on przez 2 kadencje wygłaszał, i dokładna analiza oczywiście nie jest w stanie, nawet bardzo dokładna analiza nie jest w stanie potwierdzić, czy rzeczywiście Ronald Reagan wierzył w to, co mówi. To rzeczywiście nie jest taka rola politologa, ale najważniejszą rzeczą dla polityka to jest skuteczność, tak? Po tym ocenia się jego wielkość. Jeżeli polityk jest skuteczny, to znaczy, że jest dobrym politykiem. Ja wiem, że to brzmi trochę cynicznie, ale to niestety tak w życiu wygląda, jeżeli popatrzymy sobie na polityków, na innych polityków, być może także polskich polityków. Proszę zauważyć, że najważniejszymi osobami w świecie politycznym są zawsze osoby, które mają pewnego rodzaju charakterystykę psychologiczną, specyficzną. A jaka ona jest, to każdy może już sobie dopowiedzieć. Dlatego, że właśnie takie osoby o takiej pewnego rodzaju determinacji dochodzą do szczytu i albo na tym szczycie się utrzymują, albo z niego spadają, nie dlatego, że oni się stają inni, tylko dlatego, że przychodzi ktoś, kto jest być może w tym lepszy. I te wszystkie... Tak. To na koniec, Mariusz, chciałem powrócić do tego pytania, od którego zaczęliśmy, które jest clue tego odcinka. Dlaczego w takim razie Ameryka, czy też połowa Ameryki kocha Trumpa? Bo nie ma nikogo lepszego? W tej chwili nie ma nikogo lepszego. Wyborcy Donalda Trumpa nie widzą nikogo, kto byłby na tyle nieprzemakalny, kto miałby na tyle grubą skórę, kto sekundę po tym, jak do niego strzelano i go zraniono, powstał, podniósł pięść do góry i krzyczał: walcz, walcz, walcz. Nie ma drugiej takiej osoby w Stanach Zjednoczonych. Czy jest to rycerz na białym koniu, tak jak wspomniałem, pełen cnót wszelakich? Nie jest. Ale to jest osoba, która w oczach wyborców Donalda Trumpa jest w stanie przynieść wymierną, konkretną zmianę tej trochę beznadziejnej sytuacji, w której znajduje się wewnętrznie Ameryka. Mariusz Wolf, dziennikarz, politolog, wykładowca Berkeley College w Nowym Jorku, powinienem powiedzieć dr Mariusz Wolf, był gościem tego odcinka podcastu i mam nadzieję, że wytłumaczył ci, dlaczego Ameryka kocha Trumpa, choć wielu osobom w Polsce i na świecie wydaje się to dosyć dziwne. Dzięki wielkie. To był odcinek z specjalnej serii podcastu Świat, kto wybiera prezydenta. Możecie znaleźć ją na platformie podcastowej Polskiego Radia, podcasty.polskieradio.pl, a także na kanale naszym na YouTube i na Spotify. Oglądajcie, komentujcie, lajkujcie i koniecznie powiedzcie o nas swoim znajomym. Kolejny odcinek wróci do was, ale już po wyborach, gdzie podsumujemy to, co stanie się przy urnach wyborczych. Wojciech Cegielski, do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.